szkoda, że nie można... O kur... Że w rezydencji można usłyszeć dziwne dźwięki z adaptogenikami. No, dzień dobry z rana. Tutaj pani ma ogródek. O, ty bardzo też. Co ty robisz, gościu? Nawet nie potrafię. Oj. Dzisiaj na śniadanko noodle soup. Nudle. Jajeczko. Kapustę. Do tego jeszcze takie coś. I ostry sos. Czosnkowo-sojowo chili. A do picia jest herbatka z trawą cytrynową. Dzisiaj będzie dużo punktów do obskoczenia, ale chciałbym, kochani, żebyście zauważyli postęp. 8:04. The soup was great. To, co mi się podoba najbardziej w Wietnamie, to właśnie tam, co jadłem śniadanie. To jest akurat przy wyjściu z mojego pokoju, więc zaraz zobaczycie. Ja sobie siedziałem obok pani, która przyjmowała nowych gości na kąpie, sobie coś tam pracowała i sobie rozmawialiśmy, a tak naprawdę ja wcale nie czułem się jak klient tego domu, tylko rzeczywiście jako gość, który przyszedł i może sobie prowadzić miłą rozmowę. Tu macie panią. O, a pieski są tutaj. I ogólnie jest tu naprawdę, tu wszędzie jest slow life. Wieczny chill mają goście. Dobra, no ale wracamy do europejskiego stylu prowadzenia vloga, czyli zapierdzielamy dzisiaj, bo jest strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Zaczynamy z dniem. No więc kochani, witajcie. To jest właśnie Mapi Leng, na które specjalnie się dla was wróciłem, bo zobaczcie na ten widok. Zwróćcie uwagę na kolor tej rzeki. Taka błękitna. Wietnam jest super dla miłośników kawy, dlatego że pomyślcie sobie, czy można znaleźć lepsze miejsce na wypicie kawy niż to, w którym teraz jestem. I teraz wszystkie organizowane wycieczki się przewaliły i jest ten taki moment, że mało aut jeździ, jest taka totalna cisza. Fajne. Ja zapomniałem powiedzieć, że herbatka za złoty 50. Kochani, Lung Tzu Flag Point.
na horyzoncie. Mega dużo schodów do pokonania. A ja mam na sobie cały plecak z elektroniką. Ale dobra, no to się spocę. No ile tych schodów? Normalnie to bym wleciał dronem, ale co się okazało, że jest zakaz latania dronem tutaj, bo jest za blisko granicy z Chinami. Bo jesteśmy na samej północy, więc podejrzewam, że jakbym tutaj drona wystartował, to by jakieś myśliwce poderwali albo rakiety. I tu na górze miała być flaga, bo tutaj przyszedłem. Proszę bardzo, piękny widok na Chiny. Tam gdzieś robią wasze iPhony. No fajnie. Szkoda, że nie można... O kur... A, czyli ktoś zrzucił wodę w ogóle z góry przed chwilą. Jeśli chodzi o Lung Ku Flag Point, tak się nazywa to miejsce. Jest to najbardziej wysunięte na północ miejsce w Wietnamie. Ta wieża ma 33 metry wysokości. No i jak na Flag Tower przystało, powinna być na górze flaga. I ja nie wiem, czemu nie ma tej flagi. Ta flaga miała mieć 54 metry kwadratowe. To miałoby symbolizować 54 grupy etniczne, które mieszkają na terytorium Wietnamu. Ta wieża została wybudowana za dynastii Lee. Jest to symbol dumy narodowej Wietnamczyków. Tylko że czemu nie ma tej flagi? Wejście kosztuje 40 000 dongów, czyli 6 zł. Dobra goście, jestem na górze. Jest maszt. No i jest flaga, ale flaga nie jest wciągnięta. To jest samodzielne wciągnięcie w cenie biletu, czy co? Trochę lepszy widoczek. Strona wietnamska jest tutaj. I teraz przechodzimy do strony chińskiej. Tutaj kolonizatorzy zajęli całe. No to macie. Są Chiny. Dobra, wszystko fajnie. Jedziemy dalej bo mam dla was jeszcze fajniejsze miejsca do pokazania. Powiem wam, że tutaj jest strefa osuwisk. Tu nawet kawałki drogi się mogą zapaść. O, tutaj na przykład. Obczajcie. O, spójrzcie na to. Już wiele razy tak widziałem, że oni po prostu dzieci na plecach noszą. Ale piękne zjazdy. Dobrze, witam was w Dolinie Safin. Idziemy dzisiaj do historycznej rezydencji przywódcy etnicznej grupy Hmongów, który się nazywał Król Meo. A dlaczego nazywali go królem? Bo właśnie on sprawował panowanie nad tymi regionami. Ta rezydencja króla Meo ma powierzchnię 3000 m². Dobrze, zobaczcie, tak właśnie wygląda. Tak wygląda wejście. Ta rezydencja składa się z 64 pomieszczeń. No, jest dużo tablic informacyjnych, wszystko jest po wietnamsku, także to sobie odpuścimy. No dobra, więc najważniejszą rzeczą, którą trzeba wiedzieć o tym miejscu, którą pewnie nawet ta pani, co tam po wietnamsku opowiada, to nawet nie wie, to, że król Meo początkowo mieszkał w ogóle w innym miejscu, ale nie szły mu interesy. I zwołał na konsultację swojego chińskiego mistrza Feng Shui. I mistrz doradził budowę właśnie w Dolinie Safin, w której się znajdujemy. Czy przez monitor pewnie czujecie tą dobrą energię i aurę, bo chiński mistrz wymyślił, że to będzie bardzo dobre miejsce, bo
I dlaczego? To Safin, ta Dolina Safin kształtem przypomina żółwia, a żółw jest symbolem szczęścia i pomyślności w interesach. Tak jakbyście jeszcze mam dla was jedną historię, że na rodzinę Meo została rzucona klątwa. Klątwę rzucił chiński czarownik i król Meo z powodu tej klątwy cierpiał na bóle pleców. I zwołał tego swojego chińskiego mistrza Feng Shui i on mu powiedział: weź gościu, przenieś ciało swojego ojca do tej doliny. Co zupełnie przyniosło ulgę w tych jego okropnych dolegliwościach. No i jeszcze jedna rzecz jest to, że ponoć w tej rezydencji wydarzyły się różne tajemnicze incydenty i niektórzy twierdzą, że w rezydencji można usłyszeć dziwne dźwięki lub zobaczyć zjawiska nadprzyrodzone. Dlatego to miejsce też przyciąga poszukiwaczy przygód. Czekajcie, jakiś dziwny dźwięk tutaj słyszę. No dobrze, wycieczka się skończyła, więc w końcu mogę wam pokazać, jak wyglądał król Meo, który widocznie był właśnie jakimś wielkim wielbicielem bananów w ogóle. Właśnie tradycyjny strój i wydaje mi się, że to jest nawet króla Meo. Tak, zobaczcie, to jest jego sukienka. Ten cały kompleks powstał w 1907 roku, czyli tak naprawdę to jest 100 lat temu, to jeszcze niedawno ten król żył. Zobaczcie, jakie piękne gołoborza. Ale nie przyszliśmy dla tych gołoborzy, czy tam gołobórz. No to ogólnie jest park UNESCO. Typowe właśnie pani Chmongowska. Pasem dziecko przywiązane do pleców i do rolnictwa lecimy. Kurde, ziomy, sorry, coś mi się popierdzieliło. To jest tylko tego gołoborza. Więc nie chcę mi się tam iść, bo nie ma już tyle czasu. A chcę wam pokazać jedną fajną miejscówkę, więc wracam na motor i jedziemy. Dobra, słuchajcie, tego to nawet ja się nie spodziewałem. Chciałem was zabrać do jednego miejsca, zabiorę was do jednego miejsca, ale nie wiedziałem, że w tym miejscu jest w ogóle wioska Chmongów wpisana do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tutaj w ogóle są jakieś dziewczyny, ale nie gadają po angielsku i one wyglądają, jakby rzeczywiście należały do tego plemienia, czy tam tej mniejszości. To jest miejsce, gdzie był kręcony film Story of Pao. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał. Ja nie oglądałem, ale tak szczerze mówiąc, to idę się przejść tam. Czytałem, o czym jest ten film. Jest bez kitu mega ciekawie. Jest o dziewczynie z tego regionu właśnie, z tej mniejszości Chmongów. Wydaje mi się, że to się mówi się Mongów, że jest nieme. Holmes Filming Story of Pao. Obejrzyjcie sobie ten film. No, więc tutaj prawdopodobnie właśnie mieszkała ta dziewczyna, która była główną bohaterką tego filmu. Dobra, dla fanów filmu, czy poznajecie te miejsca? Właśnie Chmongowie uprawiają takie kukurycki i tam ryż i pewnie widzieliście, że na drodze suszą sobie, rozkładają takie koce i suszą sobie na drodze. A to co za kiciuś? Kiciek. No, jeżeli chodzi o tą mniejszość Chmongów, ja akurat jestem w wiosce Chmongów, więc mogę coś o tym powiedzieć, to jest to właśnie plemię od tych ludzi, co tutaj widzieliście i tych, których spotykamy na drodze, tych z przewiązanymi dziećmi w pasem. Ta mniejszość to jest około 1,4 miliona osób. No i mieszkają sobie na północy Wietnamu, głównie w tym rejonie Hasian. I to są właśnie takie tradycyjne stroje
Chmongskie. Co ciekawego można powiedzieć o nich, że to są bardzo gościnni, pracowici, prości ludzie, którzy żyją z rolnictwa, właśnie ze zbierania takich rzeczy, orzechów i tak dalej. Dobra goście, znalazłem coś ciekawego. W Hmong Cafe jest herbatka z cordycepsu, a wyczytałem, że cordyceps to jest adaptogen, chiński dar bogów. I to jest w ogóle grzyb chyba jakiś. Właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwpasożytnicze. Działa antyoksydacyjnie. Doskonale wzmacnia ogólną odporność, zmniejsza objawy infekcji układu oddechowego, łagodzi kaszel oraz pierwsze symptomy przeziębienia. Reguluje pracę nerek. Zwiększa wydolność płuc i absorpcję tlenu. Z myślą o wszystkich, którzy oczekują od kawy czegoś więcej niż tylko porannego pobudzenia. What? Dobra, kupujemy te grzyby przede wszystkim. Gdzie tu jest jakiś sprzedawca? Oby mnie nie wystrzeliło w kosmos, bo jeszcze trochę drogi jest. Proszę bardzo, herbateczka z adaptogenikami. Jakie gorące. Dobra goście, ostatnia część podróży, już jadę do Yanmin, do mojego przystanku na spanie. Jeśli chodzi o przejeżdżanie tej pętli odwrotnie, no to mega ma sens, jak nie masz przewodnika i się samemu jedzie, bo wszystkie wycieczki jadą w przeciwną stronę niż ty, a ty masz praktycznie pustą drogę. Dobrze, kochani, zajechałem. This is my room? Great, thank you. Witam was w moim domu bez okna. Zapraszam do obczajenia tej Hawiry. Nie, tak szczerze mówiąc, nie jest tak źle. W sensie widać, że pościel jest nowa, nie? Jest zmieniona. I wcale ona niby nie śmierdzi, ale tak jakby tak blisko się wczuć. To jest takie coś, jak czasami weźmiecie t-shirta i nie dosuszycie. No to jest coś takiego, tylko może 10% tego, czyli taki leciutko niedosuszony. Nie no, pewnie pomyślicie, że jestem jakimś francuskim pieskiem czy coś, ale ja mam po prostu jakiś strasznie czuły węch. Poza tym nie jestem francuskim pieskiem, tylko jestem polskim psem. To jest łazienka, którą otrzymujemy, a miejsc w tym Yanmin z oceną powyżej 8 nawet i z ciepłą wodą są 3, więc to jest najlepsze ze złych miejsc. Może nie jest nawet takie złe. No dobra, a taki pilot do klimy? Co ja mam tu nacisnąć? Obczajcie to. Jeden to jest cold room, jeden to jest greenhouse, jeden to jest dehumidification, jeden to jest automatic, to żółte to jest stop, a jedno jest nieprzetłumaczone, a to jest chyba timer. No i dobra, włączamy na cold. No ja niestety nie wiem, co pani po chińsku do mnie powiedziała. Ale najśmieszniejsze jest, że żółty przycisk jedyny inny od tych to nie jest włącznik, to jest po prostu stop. Dobra goście, jest szansa, że zmienię swoją opinię o tym miejscu bardzo szybko, bo przyszli i zaprosili na kolację. You also have it with cobra and scorpion Oh yeah. and fruits, and we had it a couple of times on tours.
Komodo. Oh, Can you see yourself? It's all good? How are you? It's good? I'm doing good. Yes?